Słuchajcie, kontynuuję moją przygodę w Bordeaux. Postanowiłem, że jeszcze posiedzę tu kilka godzin, jak host chciał się jeszcze ze mną chwilę pojeździć. Jeździłem takim rowerem miejskim i bardzo fajna przygoda, oprócz tego, że nie można było dopasować siodełka, więc teraz jestem cały mokry, ale super. No, a tak się prezentuje wejście do katedry tym razem. Szczerze mówiąc, podoba mi się bardziej niż ta barokowa, bo ona tu jest tak bardziej... Nie ma takiego zbędnego, pretensjonalnego przepychu, a te wszystkie zdobienia, które tu są, mam wrażenie zrobione z takim dużo większym smakiem. Trafiłem z moim hostem, w końcu do niego dotarłem, do marokańskiej restauracji. Spytałem, czy można zjeść coś francuskiego i powiedział, że w sumie teraz jest tyle Marokańczyków we Francji, że to już jest właściwie lokalne. No to idąc za jego przykładem, można powiedzieć, że jestem w lokalnej knajpie, a obok mam widok na nie katedrę, ale bazylikę o zachodzących promieniach słońca. Także super. A tu jest menu, jeśli ktoś byłby zainteresowany. Mam nadzieję, że coś widać. No, a my czekamy na jedzenie. No to tu mamy, można powiedzieć, takie tradycyjne francuskie danie. To jest couscous. Tagine. Tagine. No to jest tagine z mięskiem i owocami. A tu kolega zamówił sobie Can I record it as well? Yeah, sure. To jest tagine, ale z warzywami i winogronami. Nie. No to bon appetit. Idziemy zwiedzać taką bardziej hipsterską część miasta. No i jak, jest hipstersko? Trochę jest. Bo host przed chwilą powiedział mi, że to tutaj. A widzę, że idzie gdzieś dalej, może po prostu do przejścia. A nie, to chyba tu, bo tam jest napisane Darwin. Czy Darwin, czy jakkolwiek to brzmi. Ale dobra, będziemy grzeczni, bo widać, że tu gospodarz lubi przestrzegać przepisów. To taki porządny chłopak jest. W dobrym tego słowa znaczeniu. I samo miejsce nazywa się Darwin. How to say it correctly in France? Darwin? Darwin. Yeah. Okej. No to lecimy zapoznać się z lokalną kulturą lub lokalną kontrkulturą, zwał jak zwał. No to tutaj tak to się wszystko prezentuje. A właśnie dowiedziałem się od hosta, że miejsce, jak on to powiedział, jest zagrożone, bo leasing, użył takiego słowa, leasing na to miejsce trwał 10 lat. Teraz leasing się skończył i walczył o to, żeby ten leasing utrzymać, bo prywatny inwestor chce to wykupić i zrobić tu coś innego. A na razie mamy taką hipsterską miejscówę, no, która wygląda całkiem fajnie. Przed chwilą widzieliście mojego właśnie gospodarza z Bordeaux, a my zapewne idziemy gdzieś dalej. Jeszcze niby hipstersko, ale dowiedziałem się, widzicie, Patagonia, jak to określił host, szalenie drogie rzeczy tutaj są sprzedawane, pomimo takiego właśnie otoczenia czy otoczki starych zabytków, starych gratów, w zależności kto jakie ma podejście. O, tu można sobie kupić najróżniejsze rzeczy za najróżniejsze ceny, prawda? Jaskinia kapitalizmu w hipsterskiej otoczce. Teraz to już jest głośne to już reklamowanie antiwy wśród dzieci to już trzeba być mocnym z M, ale no widzicie. Mówiłem, że kapitalizm, jak widać, poradził sobie z młodymi buntownikami, po prostu wystarczyło wsadzić sklep do opuszczonej fabryki. Więc no, na wszystko jest sposób. O, a ja tu wam pomacham. No to tutaj widzicie, mamy stolik zrobiony z desek surfingowych. Tam dalej graffiti najróżniejsze na budynkach. Tutaj całe to otoczenie z drugiej strony. Tutaj mamy jakąś knajpę z lokalną muzyką i automatami do gry. Are we going inside? Nie? No to wchodzimy do środka.
wygląda to tak. O. Tu jest widzę jakiś skatepark, przynajmniej słyszę. Jest jakiś stary, zaadaptowany wagonik tramwaju. Miejsce, w którym można sobie odpocząć. Sklep oczywiście. Teraz są zdjęcia z jakichś imprez. Nie wiem jak dobrze to widać. Młodzi artyści chcą tutaj się uzewnętrznić i robią to w bardzo ekspresyjny sposób, przelewając na materiał wszystkie swoje uczucia i emocje. Bonjour! Tutaj nie można wchodzić bez deski, ale tu mamy taki skatepark. Ale takich automatów to powiem wam, że ja nie widziałem od dobrych 15 lat. A tutaj można sobie pograć. Nawet nie wiem, czy się tu coś wygrywa. Jak tak na nie patrzę, to chyba nie. Fotobudka, miejsce na zdjęcia. Lokalna gra o tron. No i wlepy na tramwaju, który już wam pokazywałem. Proszę bardzo, mają nawet miejski ogródek. No ciekawe. La Nature en Ville. To chyba natura w mieście. A tam trochę to wygląda jak jakaś wieś. Jakieś małe domki. Ludzie zapewne tam mieszkają, ale nie chcę tam... Is this possible to go there? Znaczy, chciałem powiedzieć, że nie chcę tam wchodzić, ale no w sumie czemu miałbym nie wchodzić? Mogę się zapuścić na momencik. To jest ten ogródeczek. No, to może nawet nie wygląda to jak wieś, ale jak jakieś cygańskie obozowisko. Tu nawet macie, patrzcie, siano, chyba są kury, sprzedaż sorbetu. Wydaje mi się, że czujecie ten klimat tego miejsca. A tam, przypominam, wcześniej były deski surfingowe za 1000 euro. Więc no, jest, nazwijmy to tak, jest moc. Zaraz wejdę, okaże się, że tam ktoś siedzi. Dobra, to, że tak się wyrażę delikatnie, no to są właśnie takie opuszczone budynki. To chyba sobie ludzie, nie wiem, palą tym, bo to jakieś drewno jest. Ściągnięte. No, nie spodziewałem się, że się taki urbex zrobi. No proszę, to jest nawet miejsce do koncertów albo do ćwiczeń. There's a drums over there. O, przyszlibyście na koncert do takiego miejsca? Tam się coś buduje. Oddzielone od tego miejsca metalowym płotem z drutem kolczastym. No tu, jak mówiłem, ktoś mieszka. Ma rozstawione pranie. Wczoraj jak szukałem hostelu i nie mogłem nic znaleźć, znaczy znalazłem w ostatnim momencie na bookingu, nie wiem czy wam opowiadałem, co się wczoraj wydarzyło, no to zastanawiałem się na poważnie, czy nie poszukać jakiegoś punktu w mieście, gdzie można w miarę bezpiecznie rozłożyć namiot. I jak patrzyłem na mapie, to wyglądały jako takie, powiedzmy, tereny zielone i na poważnie się zastanawiałem, czy tu nie przyjść. No, historia była taka, że najpierw poszedłem, nie wiem czy mówiłem, czy nie mówiłem, najwyżej powtórzę, poszedłem na mszę, spytałem księdza, czy nie może mnie przekimać gdzieś na plebanii, powiedział, że nie ma plebanii, ale żebym poszedł do dominikanów. Oni tam mają konwent, więc mogą mnie przekimać. Poszedłem tam, okazało się, że jednak mnie nie przekimają, bo Furtian, z którym gadałem, zupełnie nie ogarniał, kim ja jestem. Myślał, jak powiedziałem, że będę wolontariuszem w Portugalii, to ja myślał, że jestem w ogóle z Portugalii, więc gdzieś tam poszedł, zagadał kogoś, jak wrócił, stwierdził, że o, jaka ładna łódeczka, że jednak mnie nigdzie nie przenocują. Więc później dalej szukałem na couchsurfingu kogoś, nikt się nie znalazł. Zacząłem szukać na Hostel World, czy nie ma gdzieś jakiegoś wolnego hostelu. Znalazłem jeden tani, pojechałem na miejsce, okazało się, że miejsc nie ma, zacząłem dzwonić do innych hosteli, okazało się, że nigdzie nie ma miejsca, już tak nie wiedziałem, co zrobić, szukałem jakichś stacji benzynowych, jakichś terenów zielonych i właśnie wtedy trafiłem na to miejsce, zastanawiając się, czy tu się nie przenocować, ale ostatecznie stwierdziłem, że o kurde,
ale opuszczona fabryka. I ostatecznie stwierdziłem, że pójdę do hostelu, bo udało mi się znaleźć ostatni wolny pokój na bookingu w hostelu w centrum miasta. Więc gdybym nie znalazł tam miejsca, to być może dziś w nocy, zeszłej nocy, nocowałbym właśnie w takim, no nie powiem, ciekawym miejscu. O, tu jakiś motor zostawiony sam w sobie, stare samochody. Mam nadzieję, że nic na mnie stąd nie wyskoczy. Wlazłem takimi schodami na wyższe piętro, więc mogę nagrać z góry, co tu się dzieje. Z hipsterskiego miejsca to już się zrobił taki prawdziwy urbex, można by powiedzieć. Ja tu się boję dotknąć czegokolwiek, mówiąc wam szczerze mówiąc, ale no jest miejsce z graffiti. Mam nadzieję, że nie trafię na żadnego bezdomnego, bo się nie dogadamy. Nie znam francuskiego, czy w jakim by tam on języku akurat nie mówił. Powoli to miejsce robi się dla mnie monotonne, więc pewnie zaraz już skończę zwiedzanko. No i cóż, tak to wygląda, jakbyśmy trafili właśnie do jakiejś opuszczonej toalety. Myślę, że to jest na tyle romantyczne miejsce, urocze, ciekawe i pełne tajemnic, że w tej oto opuszczonej toalecie możemy skończyć zwiedzanie tego przeuroczego, alternatywnego miejsca. To jeszcze szybkie sprostowanie i to już naprawdę powinna być ostatnia rzecz, którą tutaj mówię. To nie była fabryka, tylko właśnie się dowiedziałem, że to była baza wojskowa w ogóle. No ale żeby tego nie nagrać, to nie mogłem się powstrzymać. Proszę bardzo, wspomnienia z dzieciństwa, Pikachu w Game Boyu i to jeszcze za kratami. No myślę, że tego nawet nie trzeba więcej komentować. No po prostu takie miejsce jest w Bordeaux. No z tyłu widać już deweloperów, którzy zaczynają odkupować powoli to miejsce, przejmować, więc nie wiadomo tak naprawdę jak długo ono tu jeszcze zostanie. Tutaj proszę bardzo mamy, jeśli dobrze rozpoznaję, Roberta De Niro. No to chyba jakieś instagramowe miejsce. Widzę, że sobie ludzie robią tu zdjęcia. Szczerze mówiąc, to graffiti przypomina mi trochę Guernikę. Obraz Picassa, który był protestem przeciwko wojnie, czy tam bardziej przeciwko bombardowaniu Hiszpanii w trakcie wojny domowej, jeśli dobrze kojarzę. Proszę mnie poprawić, jeśli mówię głupoty. Jak widać, lajki na Instagramie muszą się zgadzać. I tak to właśnie wygląda. No, w supermarkecie generalnie są takie same produkty, ale no, w Polsce na przykład nie można zbyt często, wydaje mi się, kupić karczochów, bakłażanów, czy też cykorii, więc taka ciekawostka. Tu można. A tak to cała reszta warzyw i wszystkiego innego jest praktycznie taka sama jak w Polsce. Wyjechałem już z Bordeaux i patrzcie, w jakim otoczeniu wysiadłem. Tutaj się pasą barany? Co to jest? Nie wiem. Owce? Także trochę się mnie przestraszyły, jak podszedłem bliżej. No, nie rozumiem jak becze po polsku, więc cóż. Przejdę się kawałek, zobaczyć, czy da się łapać stopa dalej, czy tutaj. No i trzeba działać. No, powiem wam, nie planowałem wybrać się na Lazurowe Wybrzeże. No i się ostatecznie nie wybrałem, ale za to trafiłem do miasteczka wakacyjnego, jakieś 180 km od Bordeaux, nad oceanem. I dzisiaj przejdę się troszeczkę po plaży, poszukam miejsca na rozbicie namiotu, żeby przespać się na plaży. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Może mnie policja nie wyrzuci i nikt nie pobije, haha. No to słuchajcie, tutaj siedzę sobie nad oceanem. Dołączyłem się do jakichś chłopaków ze Szwajcarii.
Gadamy sobie o życiu. Plaża wygląda tak. W jedną i w drugą stronę. Pytałem ich, czy wiedzą, czy tu można się przespać w ciągu nocy, ale no nie wiedzą. Twierdzą, że być może. Więc no cóż, pewnie będę pytał dalej jakichś lokalsów. A na razie to myślę, że będę czekał po prostu do zachodu słońca. Później o zachodzie słońca wejdę do oceanu. Chociażby, żeby zamoczyć nogi. Słuchajcie, jest taka akcja. Zagadałem ziomów na plaży. O kurde, już prawie nic nie widać. O, tu lepiej widać. Zagadałem ziomów na plaży i oni mi mówią, że kurde, jest niby bezpiecznie. Znaczy, jedni mówią, że bezpiecznie, żebym szedł. Drudzy mówią, że w sumie jest bezpiecznie, ale sorry. Największy problem to jest to, że tu jakaś maszyna czyszcząca piasek będzie jeździła rano, więc nie może nawet zabić. A dodatkowo od oceanu będzie straszna wilgoć i mogę mieć przemoczony cały namiot. I na poważnie zastanawiam się, czy rzeczywiście spać tutaj, bo podobno można się przespać gdzieś w parku w lesie. Tego nie wiem. Natomiast tak czy inaczej chcę chociaż nogi w oceanie zamoczyć. Będzie mój pierwszy ocean na tej wycieczce, więc uwaga, oficjalnie tu są moje nóżki. No i witamy w Oceanie Atlantyckim. Woohoo! No, nie będę się cały kąpał, ale po prostu dotarłem nad ocean. I pierwszy raz na tej wycieczce i mam nadzieję, że nie ostatni, doświadczam pobytu w samym oceanie. Także jakie emocje mi towarzyszą? Zadowolony jestem, trochę zmęczony, a zaraz zacznę się bać o to, że będę przemoczony, więc stąd spierdzielam. Poczuję, że ocean przybliża się coraz bardziej i bardziej do brzegu, a jak ja tak będę stał, to najpierw to mi troszeczkę zamoczyło, wiecie, łydki, a teraz już dochodziło do kolan, więc już czuć, że ten ocean, że jest przypływ. No więc tak, ja się żegnam, zobaczymy jak ta noc będzie wyglądała, ale pewnie będzie na pewno trochę wrażeń, także pozdrawiam. Prawie zupełnie mnie nie widać, jedynie zarysy twarzy. Co ja wam mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że słyszycie ten ocean. Jednak zdecydowałem się pozostać na plaży. Zaraz będę sobie kopał grajdołek. Za mną jest ocean, którego nie widzicie. Nie chcę za bardzo używać tu światła, żeby nikogo nie przyciągnąć, bo jestem już na tej plaży sam. Za mną są już tylko wydmy i hotele. Więc no cóż, szykuję się spanko na plaży pod tysiącami gwiazd, więc mam nadzieję, że będzie dobrze, wszystko w porządku. No i co? No i widzimy się rano. Pozdrawiam.